Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona C903. Telefon był produkowany w 2009 roku. No i tak tutaj się on prezentuje. Tutaj zobaczmy sobie bardzo bardzo ciekawy telefonik, jeśli chodzi o bryłę. Tutaj sobie spójrzmy, wysuwany. I ma też wysuwany aparacik tutaj po całej długości naszej tylnej klapki. Na bocznej ściance widzimy klawisz ściszania i pogłaszania, zmniejszania i zwiększania naszych zdjęć. Klawisze tutaj skrótowe aparatu i odtwarzania naszych zdjęć. Klawisz spustowy aparatu z autofokusem. Na drugiej bocznej ściance widzimy fast podładowania standardowy dla Sony Ericssonów. Tutaj taki skrót nawisowy. Telefon posiada kartę pamięci M2. W tym przypadku model obsługuje karty pamięci M2 do 16 GB. Były takie karty i on takie obsługuje. Nie tylko on, bo Sony Ericsson C905, Sony Ericsson W995, między innymi te telefony obsługują tą kartę. Tutaj na przedniej ściance widzimy otwory na nasz głośniczek od rozmów. Obok nich tu jest czujnik światła. Oczywiście każdy wie, do czego ten czujnik światła służy. I zobaczymy sobie jeszcze, chyba to wszystko. Aha, jeszcze aparacik fotograficzny. Naprawdę najważniejsza chyba opcja w tym telefoniku. Tutaj spójrzmy sobie, bardzo ciekawe rozwiązanie w tym telefoniku. Tylko tutaj nam się wszystko wytarło i ciężko nam działa. Coś tam zaszło, bo nie kurz. Aparat fotograficzny 5-megapikselowy, tej dość dobrej jakości w tym telefonie, który jest wspomagany diodami LED, które służą również jako funkcja latarki prawdopodobnie i chyba to są LEDy albo lampa błyskowa. Sobie później zobaczymy, jak faktycznie tutaj jest. Teraz sobie tutaj otworzymy naszą klapeczkę i zobaczymy naszą baterię oryginalną. Jest to BST33. Tu widzimy rocznik 2009, 35 tydzień. I pod nalepką tej naszą informacyjną Sony Ericsson C905 widzimy jeszcze był produkowany ten Sony Ericsson w Chinach i został wyprodukowany w 2009 roku w 31 tygodniu miesiąca. W tym przypadku jest tutaj SIM-lock na sieć 3, ale mam kartę akurat, no i sobie tutaj zobaczymy, jak to wszystko wygląda w tym telefoniku. I czekamy, aż nam się telefonik uruchomi. Tu widzimy podświetlenie klawiszy funkcyjnych w kolorze fioletowym i czerwonym. Tutaj dość fajnie to wygląda nocą. Tutaj dość sobie wygląda, dość sobie to widać, dlatego że jest oczywiście tutaj ranek. O, i widzimy, jest brandowane przez sieć 3. Ale mamy tutaj język polski, więc sobie go wybieramy. No i sobie zobaczymy nasze podstawowe funkcje tego telefoniku. Oczywiście zakładka jakaś internetowa, skrótowa, internet, rozrywka. Tu mamy nasze aplikacje, TrackID, PhotoD, MusicD. Tu znacie te aplikacje oczywiście. Zdalne sterowanie poprzez inny telefon, nagrywanie dźwięku. Przechodzimy sobie dalej do naszego aparaciku. No i zrobimy takie przykładowe zdjęcie tym telefonem. Czy nam się tutaj uda? Zrobimy sobie zdjęcie naszej baterii, na przykład z K750. Złapiemy naszą ostrość. A tutaj dość ciężko łapie ostrość. Może nie mam ustawione na makro. Prawdopodobnie. Tak jest. Ustawimy sobie na makro. I zrobimy teraz sobie zdjęcie. O, jest. Tutaj autofokus jest. Zdjęcie wyszło naprawdę bardzo dobrej jakości. Powiększymy sobie zdjęcie.
tutaj tych najmniejszych literek na maksa i zobaczcie, praktycznie bezstratny tutaj zoom. Naprawdę, jeśli chcecie coś zrobić, jakieś zdjęcie bardzo małych literek, to naprawdę ten telefon będzie idealnie się do tego nadawał. Aparat naprawdę bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi o ten model. Przechodzimy sobie dalej. Nasze wiadomości, tutaj oczywiście telefon posiada T9, następnie tu mamy multimedia. To oczywiście skrótowe w tych nowszych, tak było z Sony Ericssonach. Usługi lokalizacyjne, w tym przypadku telefon posiada GPS-a wbudowanego. Tutaj wgrywamy oczywiście odpowiednią aplikację do tego stworzoną. Nasze kontakty, radio, połączenia, organizator. Tu mamy te podstawowe nasze funkcje. Zobaczymy sobie od samego dołu. Pamięć kodów, kalkulator, stoper, minutnik, synchronizacja, notniki, zadania, kalendarz, połączenia wideo, alarmy, menadżer plików. Tutaj nie widzę w ogóle opcji latarki. To oznacza oczywiście, że tutaj mamy lampę błyskową, a nie latarkę. No i przechodzimy sobie do naszych plików, naszych dźwięków, tutaj oryginalnych, jakie zostały wybrane przez producenta. Tutaj marki Sony Ericsson. No i pierwszy dźwięk. I kolejne dzwonki. Tutaj słyszeliśmy, że jest mała ilość dzwonków, pewnie została usunięta przez użytkownika. Tak pewnie było. Zdjęcia, wideo, motywy, gierki. Mamy 3 gierki. Sobie zobaczymy tak na szybko, jak to wygląda. Tu pierwsza, druga, Fangames. Tu musimy się połączyć internetem. I trzecia gierka, Futbol też. Musimy się z internetem tutaj łączyć. I tu mamy aplikacje nasze. Tutaj spójrzcie, jest ich sporo. Facebook, oczywiście ta aplikacja już tam nie działa. Została wyłączona przez Facebooka. Bardzo ciekawa aplikacja Walkmate. Tutaj nam liczy kroki dzięki czujnikowi ruchu. Ile w ciągu dnia zrobiliśmy tak naprawdę kroków, tak by. To dość ciekawa aplikacja, ale nie jest taka wiarygodna jak na przykład w jakichś smartfonach nowszych, ale fajnie się ją użytkuje. Nawigator, YouTube, no to aplikacje oczywiście wszystkie już niestety nie działają. I folder inne na inne pliki. I nasze ustawienia, to sobie zobaczymy może jeszcze ustawienia. Co tu możemy ciekawego ustawić? Wyświetlacz. Jasność mamy maksymalnie i minimalnie. Do 100. Telefon oczywiście tutaj posiada Bluetooth i USB. Tymi opcjami możemy przesyłać sobie nasze dane. Sieci komórkowe. Tu zobaczymy sobie, czy jakieś sieci komórkowe powinny być. Sieci komórkowe. Ale nie możemy, widzę, nie możemy w ogóle tutaj sobie ustawić 3G, GPRS. Nie ma takiej w ogóle opcji w tym telefonie. Nie wiem dlaczego. Być może jest inny soft. Albo źle szukam. Mniejsza z tym, ale ten telefon na pewno tutaj obsługuje sieć 3G na 100%. No i sobie jeszcze zobaczymy tutaj kodem serwisowym, jak to wszystko wygląda tutaj, soft i inne tutaj podstawowe nasze opcje. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. No i tu oczywiście u samej góry mamy informację o naszym softie C903,
informacje o naszym. Tu jest soft, tam był model oczywiście R1GA026, wersja naszego wyświetlacza, wersja oprogramowania, wersja naszego aparatu, kamery, akustyka, Java i inne pierdołki, które możemy oczywiście zmienić na własny sposób przez modyfikację naszego telefoniku. W tym przypadku możemy oczywiście ulepszyć nasz aparacik 5 megapikselowy, ale i tak widzieliście, że jest dobrej jakości, więc tutaj raczej nie ma takiej potrzeby. Blok na naszej karty Steam, tu sobie ściągamy nasz Steam Lock i co ciekawe w tym przypadku jest licznik rozsuwania. Tutaj wiemy po tym, że nasz telefon ile tak naprawdę był bardzo tutaj eksploatowany, sobie zobaczymy, w tym przypadku jest 3175. Bardzo mało. Tutaj prawdopodobnie, jeśli taki mamy przypadek, że widzimy, że telefon jest tutaj dość wyeksploatowany, dość ciężko nam tutaj działa, wysuw i obudowa jest dość tutaj słabej, już widzimy słabo wygląda wizualnie, no to jest takie podejrzenie, że nasza płyta jest tutaj wymieniona na inną i jest tutaj znacznie nowsza, bo tak naprawdę ta płyta tutaj zlicza nam te wysuwy, nie taśma, tylko płyta. No i tak to wygląda. Następnie tutaj sobie zobaczymy, czy wszystko nam działa prawidłowo w naszych tutaj testach. Wyświetlacz, kolory, następnie podświetlenie naszego wyświetlacza, klawiaturka, wszystkie nasze klawisze sprawdzamy boczne, funkcyjne i numeryczne, głośnik główny, jest ok, nasza słuchawka też jest ok, mikrofonik. Witam Was bardzo serdecznie, w czym mogę pomóc? No i widzimy, że mikrofonik nam w tym przypadku nie działa. Wibracja, kamera, dioda, lampa błyskowa, ale widzimy, że się poświetla. To pewnie jest dioda, czyli latarka, bo jeśli chodzi o flash, to rozładowałby nam flash, a dioda nam poświetla. Czyli w tym przypadku nie mamy funkcji latarki, ale mamy za to diodę, która poświetla nasz aparacik. Przyspieszenie jeszcze, czyli nasz czujnik ruchu, następnie karta pamięci, czy jest włożona, czy nie włożona. Tu sobie możemy zobaczyć właśnie, czy nasza karta pamięci działa prawidłowo, bądź czy w ogóle slot działa prawidłowo. To jest właśnie dobra opcja na testowanie właśnie slotu karty pamięci. Radio FM i łączny czas połączeń naszego telefonu. Ile przeprowadziliśmy rozmów z tego modelu? 41 godzin, 57 minut i 49 sekund. I tu widzimy GPS. Możemy sobie tutaj testować na GPS, czy działa prawidłowo. Tutaj. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu Sony Ericsson C903. Demontaż już był wykonany, więc sobie tam zobaczcie sobie, jeśli szukacie ten demontaż w języku polskim. Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych i dykowych. Zostawcie subika, jeśli jesteście nowi, zostawcie tutaj lajka i komentarz pod tym filmem. Cześć!